Znajdujemy się przed Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, w samym sercu przedwojennej żydowskiej Warszawy, w miejscu, gdzie powstało największe w Europie getto utworzone przez Niemców. Również wśród wszystkich upamiętnień, które nas otaczają, uwagę zwraca ten wysoki dąb. Jest to drzewo wspólnej pamięci Polaków i Żydów, posadzone w 1988 roku w ramach obchodów 45. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Tuż obok niego znajduje się niewielki kubik. To pomnik Rady Pomocy Żydom Żegota. Żegota to organizacja utworzona przez Polskie Państwo Podziemne dla ratowania Żydów podczas zagłady. Zapraszam Was na spacer, na wystawę stałą, gdzie zobaczymy historię Żegoty oraz pamiątki związane z tą organizacją. W okupowanej Polsce każdy Żyd, który decydował się na ucieczkę z transportu, getta czy obozu zagłady, musiał posługiwać się fałszywymi dokumentami lub znaleźć schronienie. Niektórzy znajdowali je po stronie aryjskiej, ale nie była to pomoc, która miała zorganizowany charakter. Wobec zbrodni nie wolno pozostawać biernym. Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem mordercy. Kto nie potępia, ten przyzwala. W ten sposób apelowała Zofia Kossak w proteście, ulotce sygnowanej przez katolicką organizację Frontu Odrodzenia Polski. Apel ukazał się 11 sierpnia 1942 roku. Już od 2 tygodni trwała wielka akcja likwidacyjna warszawskiego getta. Transporty do obozów zagłady kierowane były już od marca. Cały proces eksterminacji był poprzedzony represjami, które trwały już lata. Zofia Kossak, autorka protestu, pisarka znana z antysemickich poglądów, także w ulotce wyrażonych, wezwała Polaków do potępienia zbrodni dokonywanej na Żydach. 27 września 1942 roku wspólnie z działaczką socjalistyczną Wandą Krachelską-Filipowiczową powołała w Warszawie Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, działający za zgodą delegatury rządu RP na kraj. Tajny komitet działał pod kryptonimem Konrad Żegota. Skąd ten kryptonim? Prawdopodobnie od imienia jednego z konspiratorów trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza. Komitet, powołany przez niewielkie grono działaczy środowisk katolickich i demokratycznych, zmagał się z problemami finansowymi oraz organizacyjnymi. Na jesieni 1942 roku podjęto starania o utworzenie nowej organizacji, stałej, silnej, wyposażonej w odpowiednie środki i opartej na szerokiej reprezentacji społecznej. Tak 4 grudnia 1942 roku została powołana do życia Rada Pomocy Żydom Żegota. Powołana przez Polskie Państwo Podziemne była jedyną tego rodzaju instytucją w okupowanej Europie. Władysław Bartoszewski, członek Żegoty, wspominał: była to pierwsza organizacja, w której w konspiracji przeciw Niemcom siedzieli razem przy jednym stole i działali syjoniści, buntowcy, katolicy, polscy demokraci, polscy socjaliści, ludowcy, i Żydzi, i Polacy. Rada podlegała bezpośrednio delegatowi rządu RP na kraj. Jej działalność finansowana była przez rząd polski na uchodźstwie w Londynie oraz organizacje żydowskie na świecie. Pracę Żegoty usprawniał podział na referaty. Legalizacyjny, zajmujący się fałszywymi dokumentami tożsamości. Finansowy, rozdzielający zapomogi. Mieszkaniowy, organizujący schronienia i kryjówki w miastach i na prowincji. Antyszantażowy i propagandowy, zwalczający szantażystów i szmalcowników, apelujący do Polek i Polaków za pośrednictwem ulotek, odezw i prasy konspiracyjnej o pomoc dla Żydów, ponadto dziecięcy do spraw prowincji, a od jesieni 1943 roku lekarski i odzieżowy. Kim byli członkowie Żegoty? Były to osoby, które należały do różnych partii i organizacji, prawicowych i lewicowych. Byli to Polacy i Żydzi. Wśród najważniejszych członków należy wymienić Juliana Grobelnego, Leona Fajnera i Romana Jabłonowskiego, przewodniczących Żegoty, Adolfa Bermana, sekretarza, Stanisława Wincentego Dobrowolskiego, przewodniczącego oddziału w Krakowie, Władysławę Larysę Homsową, przewodniczącą oddziału w Lwowie, a także Irenę Sendlerową, kierującą referatem dziecięcym. Wróćmy na chwilę do Leona Fajnera. Był adwokatem, członkiem i jednym z najaktywniejszych działaczy bundu, przedstawicielem Żydowskiego Komitetu Narodowego, od sierpnia 1944 roku przewodniczącym Żegoty. To właśnie jego fałszywe dokumenty,
kenkartę i świadectwo urodzenia przekazane do kolekcji Muzeum Polin możemy zobaczyć w wystawie stałej. Widnieje na nich nazwisko Wacław Wendyński. Pod taką fałszywą tożsamością Leon Feiner ukrywał się po tzw. aryjskiej stronie. Komórką Żegoty o kryptonimie Felicja, odpowiedzialną za 1/5 wszystkich ludzi objętych opieką Rady w Warszawie, kierował Maurycy Herling-Grudziński, brat Gustawa, znanego pisarza, żydowski adwokat, który pod własnym nazwiskiem pozostawał po tzw. aryjskiej stronie. Dzięki Herlingowi Grudzińskiemu przetrwała dokumentacja obejmująca 494 nazwiska podopiecznych i kwoty miesięcznych wypłat, które otrzymywali od grudnia 1943 do marca 1944 roku podopieczni Felicji. Na potrzeby konspiracji odbiór pieniędzy kwitowali, wpisując datę sprzed 10 lat i 1/100 sumy. Kilka takich kwitów możemy dziś oglądać w wystawie stałej Muzeum Polin, obiektów z kolekcji Ossolineum. Nie da się precyzyjnie określić, jaka była skala pomocy udzielonej przez Żegotę, ilu Żydów ratowała. Niemożliwe do ustalenia jest też to, w ilu przypadkach akcja ratunkowa okazała się skuteczna. Wiemy, że referat legalizacyjny dostarczył 50 000 fałszywych dokumentów tożsamości. Na początku 1943 roku z zapomóg finansowych korzystało 300 osób, pod koniec tego roku 2000, a latem roku 1944 około 4000. Należy jednak pamiętać, że Żegota została powołana w momencie, kiedy deportacje z gett i akcje likwidacyjne dobiegały już końca. W wyniku zagłady w Europie zginęło 6 milionów Żydów, z czego 3 miliony to była ludność żydowska pochodząca z Polski. A to oznacza, że podczas II wojny światowej zginęło 90% Żydów polskich. Więcej informacji o Radzie Pomocy Żydom Żegota, jej członkach i członkiniach, mechanizmach działania, upamiętnieniach w Polsce i świecie oraz o pamiątkach ze zbiorów Muzeum Polin znajdziecie na portalu Polscy Sprawiedliwi sprawiedliwi.org.pl.